Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj nowy odcinek z farmy. Trochę rzeczy się pozmieniało, zaraz Wam wszystko pokażę. Zaczynamy! Ale oczywiście zanim zaczniemy, najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, no i zostawienia oczywiście łapkę w górę. Dziękuję bardzo. A więc tak, słuchajcie, zacznijmy może od tego miejsca. Co to jest? To jest specjalna taka klatka, słuchajcie, na robienie suszonek. Pewnie to z Polski też kojarzycie. Natomiast my tutaj nie suszymy owoców, nie suszymy tutaj warzyw. Suszymy tutaj, słuchajcie, rybę. Ryba pocięta na takie malutkie, drobniutkie kawałeczki, oczywiście bardzo cienkie, zamarynowana i posolona bardzo mocno. No i oczywiście suszy się. Dlaczego? To są takie filipińskie przysmaki, czy tak dry fish. Natomiast to jest zrobione bardziej po europejsku, inne słuchajcie, produkty, inne przyprawy. Więc zobaczycie sobie wkrótce, jak to tak naprawdę smakuje. No to jest fajna taka dostawka do piwa, czy do czegokolwiek innego. A takie klatki oczywiście można kupić za dosłownie grosze. I to chyba w Polsce też jest dosyć popularne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejna oczywiście duża nowość to słuchajcie, zobaczcie. Mamy kurczaki wreszcie na zewnątrz. Naprawdę, są na zewnątrz, została zrobiona taka klatka specjalnie naokoło drzewa, jednego drzewa z kalamansi. Tutaj najprawdopodobniej spędzą jakiś okres swojego życia. Jeszcze nie wiadomo, czy będziemy je chować do mieszkania. Jeżeli uda się zrobić tu jakieś zadaszenie, no to może tutaj zostaną. Jeżeli nie, no to będą tutaj po prostu wyciągane w ciągu dnia, żeby już sobie biegały na wolności, rosły, jadły i miały dobrą zabawę. Oczywiście klatka jest zrobiona z takiej typowej siatki filipińskiej. To jest bardzo zabezpieczone, tam mają cień, mają też, to też jest zresztą pod drzewem zrobione po to, żeby tego cienia było więcej. Są dużo bardziej aktywne, naprawdę, i no nieźle rosną, nieźle się bawią, więc to jest dzisiejszy pierwszy dzień taki eksperyment. No już pomijając, słuchajcie, ich rozmiar, bo one w tym momencie są dosłownie 2 razy większe, przynajmniej jakie kupiliśmy. Tutaj sobie zobaczcie jeszcze z bliska, jak sobie odpoczywają. Oczywiście mają wodę, mają wszystkiego rodzaju witaminy, które są potrzebne do rozwoju. Wiem, że dużo osób o to pytało. Rosną naprawdę bardzo fajnie. No i założenie jest takie, żeby one naprawdę były na wolnym wybiegu. Co prawda, słuchajcie, z tym wolnym wybiegiem to też jest taka ciekawa akcja, bo oglądałem jakoś ostatnio film dokumentalny na temat tego, jak jest w Stanach te kurczaki na mięso są produkowane, bo to już ciężko nazwać farmą, to jest bardziej produkcja. I tam jest sprawa taka, że ogólnie wychodzi na to, że jeżeli one są, można je nazwać na wolnym wybiegu, tylko wtedy, jeżeli się okaże, że one mają dostęp do otwartej przestrzeni. Ale ta otwarta przestrzeń na przykład 10 tysięcy kurczaków może być nawet pół metra kwadratowego. Jeżeli po prostu mają dostęp do światła, to są teoretycznie na wolnym wybiegu, co jest jakąś totalną abstrakcją jak dla mnie. Nie wiem, czy w Europie też są takie normy. Jeżeli tak, no to jest dziwne, śmieszne. No nie wiem, zobaczymy. Na razie, tak jak widzicie, kurczaczki sobie rosną, piją wodę. Zostało ich 35. Mieliśmy 37 na samym początku, ale po pierwszym dniu w zasadzie 2 się pożegnały z nami i to już to nawet nie jest nasza oczywiście wina, tylko i wyłącznie był problem taki, że te 2 były chore. To od samego początku wiedzieliśmy o tym, no i trzeba było się po prostu ich pozbyć. 35 jest, więc jest nieźle. Ale oczywiście nie skończy się na 35 kurczakach, bo to by było bez sensu, nie byłoby żadnej tak naprawdę radości z tego. Natomiast chcemy zrobić tak, że pierwsze, żeby te troszeczkę podrosły, miesiąc, może jeszcze z 2 tygodnie i kupujemy następną partię kurczaków tych samych, tych czerwonych, takich tak naprawdę dla jajek. Też pewnie z 30-40. Chodzi o to, żeby była pewnego rodzaju taka rotacja, żeby ogólnie było, tak szczelam, około 100 kurczaków przeznaczonych tylko i wyłącznie na jajka. No i wtedy można coś na tym zacząć robić, jeżeli oczywiście one zaczną znosić jajka, a do tego czasu jeszcze trochę potrwa, bo podejrzewam, że z 4 miesiące przynajmniej. No i słuchajcie, kolejna nowość, to zobaczcie, co w końcu nam rośnie. To są najprawdopodobniej papryczki chili i te drugiego rodzaju. Tutaj też powoli coś zaczyna kiełkować. No oczywiście tam ten watermelon to jest po prostu mistrzostwo świata. Arbuz rośnie bardzo szybko. Możliwe nawet, że dzisiaj ja go zacznę przesadzać do czegoś większego. No bo jeszcze czekamy na
przygotowanie tej ziemi tutaj obok. Z papryczkami czyli nie ma tego problemu, papryczki czyli będą w całkowicie jeszcze innym miejscu. One nie będą razem z tymi po prostu warzywami takimi jednosezonowymi, bo papryczki czyli będą rosły cały czas. A tutaj dalej czekam na wykiełkowanie czegokolwiek. No tam oczywiście bazylia rośnie super, z czego się bardzo cieszę i grubo. A tutaj są oczywiście jeszcze inne projekty, które zaraz będzie trzeba podlać, bo widzę, że one w ogóle są suche. Ale tutaj też, słuchajcie, to było tak, że te nasiona były takie, można powiedzieć, już bardzo stare, więc nie wiemy, czy coś akurat po tej prawej stronie wyrośnie. Ja się na razie cieszę z tego. A ja, słuchajcie, nie przynudzam bardziej, tylko zabieram się za robotę. Kupiłem nowe nasiona, teraz kupiłem paprykę taką normalną, kilka w sumie rodzajów i chcę ją zasiać, żeby też, jak już ta ziemia będzie przygotowana, żeby można było to posadzić, żeby to rosło. Ziemia będzie przygotowywana w przyszłym tygodniu, w środę dokładnie, ponieważ na ten dzień mamy umówione Carabao, które ma tutaj przyjść i będę się uczył nim jeździć. Nie mam pojęcia, jak się takie Carabao prowadzi, no ale do odważnych świat należy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a wy to pewnie i tak zobaczycie w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, udało się posiać wszystko to, co chciałem. Dwie nowe tace zrobione. Czekam tylko, żeby to wszystko, można powiedzieć, wykiełkowało. No i będziemy to później przesadzać, ale to pewnie będzie dopiero za tydzień. Tak przynajmniej mam nadzieję, jak już tutaj to wszystko wyrośnie. Oczywiście jutro też muszę przywieźć jeszcze całkowicie inne doniczki, takie małe, czarne, tanie, bo w nich będziemy to po prostu pewnie sadzić, jeszcze przenosić to na razie do większych, żeby później ta ziemia była przygotowana, a ona będzie pewnie w środę, czwartek. Myślę, że maksymalnie do 2 tygodni tutaj już będzie gotowy teren pod to, żeby zacząć sadzić to wszystko. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, chili będzie całkowicie w innym miejscu. Chili mamy bardzo dużo jak na razie, więc ono będzie gdzieś osobno posadzone, gdzieś na obrzeżach. Specjalnie zabezpieczę ten teren, no bo one będą po prostu wielosezonowe, one będą sobie rosły i będzie to chili z tego co roku. No więc tak, nie widzicie mnie często z czapeczką z tyłu, ale to ze względu bezpieczeństwa. Przyszła, słuchajcie, kosiarka nasza, która kosztowała naprawdę bardzo mało, bo kosztowała chyba około 350 zł z wysyłką. Silnik spalinowy, zaraz wam ją pokażę, natomiast żeby nie było, oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego jest specjalna ochrona, głowa najważniejsza. Tego się już nauczyliśmy na Filipinach, jeżdżąc na skuterze, że głowa jest najważniejsza. No ale niestety nie mam jeszcze całego stroju. Ciężko jest dostać coś takiego, no bo przeważnie Filipińczycy robią po prostu ten strój z worków po ryżu, gdzie normalnie sobie kładą, powiedzmy, to wszystko tak ładnie jest złożone i ładnie to wygląda. I takie jest normalne założenie tego. Dlatego ciężko to jest w normalnym sklepie kupić, ponieważ oni czegoś takiego nie kupują. No ale teraz słuchajcie, zobaczcie sobie na maszynę, która przyszła. Zamówiliśmy coś takiego, co niby ma silnik Hondy. Czy to jest silnik Hondy? Czy to jest naklejka tylko i wyłącznie Hondy? No ja podejrzewam, że to jest tylko naklejka i wyłącznie Hondy. Ogólnie bardzo fajnie maszynka chodzi. Naprawdę, no słuchajcie, 350 zł, nie? Więc to nie jest jakiś nie wiadomo kosmos. Co ciekawe, musiałem kupić żyłkę osobno. Żyłkę tą do instalacji do cięcia trawy, no bo taką żyłką najwygodniej się po prostu ucina. I taka żyłka, taki rulon, to jest, jak oni to powiedzieli, 1/4 kilo, bo na kilogramy to sprzedają, to kosztowało 7 zł. Taki rulon tego. No podejrzewam, że na jakiś czas to wystarczy. No ale nie kupowałem kilograma oczywiście, no bo nie ma sensu. Chciałem sprawdzić tego jakość w ogóle. I przed momentem tak naprawdę kosiłem, słuchajcie, ten cały początek tutaj, działki. No dobra, ja wiem, że teraz będzie
baran, coś ty wykosił. No ale słuchajcie, zacząłem kosić tak naprawdę i no i leci mi po nogach strasznie, czasami coś boli delikatnie, więc skosiłem tak naprawdę tylko tutaj obrzeża, te większe trawy, które rosły. Tutaj akurat tak nie było za bardzo zarośnięte. Tak, natomiast tam będzie po prostu masakra i tam będzie trzeba zrobić porządek. Ale to już jak będziemy mieli jakieś zabezpieczenie nóg przed kamieniami, przed innymi rzeczami. I tutaj, tak jak widzicie, no to coś tam wykosiłem kawałek, tutaj podkosiłem cały ten element, tutaj troszeczkę pod Emilię. Ja się tak naprawdę, słuchajcie, uczę. Pierwszy raz taką maszynę trzymałem w rękach i pierwszy raz kosiłem trawę, więc nawet wam nie będę pokazywał, bo zaraz będzie, że co ty robisz? A dajcie mi czas, ja się poduczę. Tutaj też, słuchajcie, delikatnie podkosiłem. Tam nie chciałem za bardzo wchodzić, bo nie wiem, czy coś tutaj Krystynie posadziła i zaraz będzie awantura, jeżeli ja to ucząc się kosić skoszę przez przypadek. No ale ogólnie maszynka jest bardzo fajna, podoba mi się. Wydaje mi się, że na nasze potrzeby tutaj, na taką małą działkę w zupełności wystarczy. No bo to co jakiś czas po prostu będziemy sobie, słuchajcie, kosić. I nawet powiem wam, że fajna zabawa. No mi się to ogólnie podoba. I jakbym miał tylko coś na nogi, bo tak jak widzicie, no tutaj to akurat to nie jest od tego, to mnie coś pożarło ostatnio, ale jak będę miał coś ochronę na nogi, no to będzie się bardzo przyjemnie, fajnie kosiło. Witam was serdecznie po kilku dniach przerwy. Słuchajcie, u nas dużo się działo. Ostatnie to, co widzieliście, to było tak nagrywane w zeszłym tygodniu, przed jeszcze weekendem. Dzisiaj mamy piątek kolejnego tygodnia. Nie byłem tutaj na farmie, no bo mieliśmy sporo przygotowań do innej imprezy, o której pewnie dowiecie się wkrótce. Natomiast co się zmieniło na farmie? Dużo się zmieniło. Poza tym, że mniej pracowaliśmy, ponieważ padało. Pogoda na Filipinach, wiecie, jest bardzo zmienna i niestety tym razem był tydzień taki bardzo, bardzo deszczowy. No ale dzisiaj pierwszy raz wyszło słoneczko, więc możemy cokolwiek porobić. Oczywiście ja tutaj nie przyjeżdżałem, ale tutaj były inne osoby, które pracowały. I tak jak widzicie, teren został wysprzątany. Został wykoszony. Kamienie w większości te takie mniejsze zostały wysprzątane. Dlaczego? No bo Carabao przyjdzie za parę dni i tutaj ten teren będziemy robić pod warzywa. A skoro o warzywach, pokażę wam, jak one teraz wyglądają. A więc słuchajcie, idziemy od początku. Jak już widzicie, praktycznie wszystko nam wyrosło. Tutaj były akurat stare nasiona, więc one, nie czekamy za bardzo na nie. Z tych rzeczy, które kupiłem specjalnie, wyrosło jak na razie tylko i wyłącznie bazylia. Nie wiem, czy te inne potrzebują troszkę więcej czasu, czy jest po prostu za ciepło tutaj dla nich, czy coś innego. Nie znam się na tym, no zobaczymy. Tam w ostatnim rzędzie, to co widzicie, to jest, słuchajcie, watermelon, czyli arbuz, ten żółty. Tutaj wszystko są papryczki chili. Tutaj są tak samo papryczki chili, ale inny rodzaj. A tutaj mamy normalną paprykę słodką, posadzoną, która mam nadzieję za chwilę wyrośnie. Ale ona była posadzona dosłownie 2 dni temu, więc tutaj jeszcze na pewno niczego nie ma. Ogólnie muszę to zaraz jeszcze podlać, żeby to było wilgotne cały czas. No bo jak widzicie, to szybko wysycha. Dzisiaj jest tak naprawdę pierwszy dzień słońca. Przez ostatnie 2 dni tutaj było mega gorąco. Znaczy mega deszczowo, więc no nic się nie działo. A teraz przejdźmy w stronę, słuchajcie, kurczaków. Kurczaki, nie wiem czy dobrze widać, ale rosną jak na drożdżach. I to jest ta rasa czerwona na jajka. 35 kurczaków, dalej jest 35 kurczaków. No, kurczaków to już może mało ciężko powiedzieć. Tutaj już, słuchajcie, one są cały czas na zewnątrz. I za niedługo, jak skończymy tam na dole wszystko robić, co też wam pokażę, no to przeniesiemy je tam będą miały swoje klatki. I też już myślimy od razu, żeby za tydzień albo półtorej, maksymalnie 2 tygodnie, w zależności od tego, kiedy będzie mogła być dostawa, zamówić kolejne 30 czy 40 sztuk tych kurczaków i wtedy też będziemy zamawiać najprawdopodobniej 100 kurczaków tych typowo na mięso, które będą najprawdopodobniej jednak w klatkach. Dlaczego będą w klatkach? Rozmawiałem na ten temat z bardzo różnymi osobami, które doradzały mi na różnego rodzaju sposób. No jednak dochodzi do tego, że produkowanie czy utrzymywanie kurczaków na mięso tylko i wyłącznie, czyli tej takiej specjalnej bejlery, Jezus Maria, znowu mnie będziecie pisać w komentarzach, że nie wiem jak one się nazywają, no ale tej specjalnej rasy na to,
no po prostu nie opłaca się ich trzymać na wolnym wybiegu, bo one i tak za bardzo nie biegają, nic nie robią, tylko po prostu mają rosnąć szybko, bo tak są, do tego są przystosowane, do tego są tak genetycznie zmodyfikowane i wszyscy to wiedzą, więc będziemy robić klatki na nie i zamówimy ich pewnie 100 na początek, żeby zobaczyć, jak to po prostu rośnie. Teoretycznie one po 35-45 dniach powinny być gotowe do spożywania. Nie wiem, jak to wygląda, nigdy tego wcześniej nie robiłem. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to jest prawda. No zobaczymy. I jak też pewnie zwróciliście uwagę, bo chodzę tutaj po działce, zaczęliśmy czyścić wszystkie drzewka kalamansi. Zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle je oczyścić od góry, ale później tak samo oczyścić na dole, no bo ważne jest to, żeby one miały porządek naokoło. I te drzewka już po części zostały skończone, teraz jeszcze trzeba zrobić te drzewka tutaj, no i później dalej tą działkę wysprzątać w tamtą stronę. Ale jeszcze muszę Wam coś pokazać i mam pytanie do Was, bo jestem ciekawy, czy coś wiecie więcej na ten temat. Ja się akurat też na tym nie znam, a to mnie bardzo ciekawi. To jest drzewko cytrynowe, które zasadziłem, w zasadzie wyhodowałem od pestki. Nie kupowałem tego, zrobiłem to na zasadzie cytryny, którą kupiłem tutaj. I teraz tak, dużo jest na ten temat teorii. No bo jak widzicie, to niby rośnie, moim zdaniem, powinno już mieć jakieś cytryny. Tylko teraz tak, czy są jakieś specjalne sposoby na to, żeby ono miało cytryny? Ja się nie znam na tym, myślałem, że tak po prostu sobie to będzie rosło na działce i będzie miało cytryny, a okazuje się, że nie ma. I to drzewko jest naprawdę duże w porównaniu na przykład do tego, bo to też jest drzewko cytrynowe, tylko jakieś takie bardziej ubogie i to też. I żadne z nich nie ma żadnej niestety cytryny. Co mnie trochę boli, bo chciałbym mieć już jakieś cytrynki. I to też wszystko było ode mnie 4-5 lat temu zasadzone. No i widzicie, jak już wyrosło. Pytanie do Was, co z tym można zrobić? Czy lepiej to od razu wyciąć, czy jakoś to inaczej przygotować? Czy można cokolwiek coś z tym zrobić? Czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać. I teraz jeszcze najważniejsza rzecz na sam koniec. Pewnie mało osób z Was zdaje sobie sprawę, no ale w tym tygodniu, pomimo tego, że była zła pogoda, mieliśmy sporo przygotowań do innej imprezy. A tą inną imprezą są urodziny mojej córki Emilii. Jutro, w sobotę, 3 stycznia, ma sporą imprezę urodzinową, z której mam nadzieję, że uda się nagrać jakiś odcinek, żeby Wam chociaż pokazać w urywkach, jak to mniej więcej wyglądało, co musieliśmy zorganizować, dlaczego była taka impreza, a nie inaczej. Ogólnie jest bardzo dużo osób zaproszonych, bardzo dużo osób z dzieciakami, są jakieś tam zabawy dla nich, są inne rzeczy przygotowane, więc będzie fajnie, a mam nadzieję, że Wam też się to będzie podobało. Natomiast jest jeszcze jedna zła sytuacja w tym wszystkim. Od wczoraj Emilia dostała gorączki. Nie wiem czemu, podejrzewam, że jakiś wirus czy coś innego. No dzisiaj już jest lepiej, a jutro już jest impreza. Więc ogólnie się troszeczkę martwimy, że ta impreza będzie zepsuta przez to, że no będzie ją trzeba zabrać na tą imprezę na chwilę tylko i wyłącznie z gorączką albo z jakimś takim złym samopoczuciem. Mam nadzieję, że to wszystko się poprawi. Dzisiaj już Krystyna była rano u lekarza z nią, więc lekarz powiedział, że za bardzo nic jej nie jest, to nie jest jakieś zapalenie, jakieś nie wiadomo czego, tylko po prostu ma gorączkę. Możliwe, że to jest jakieś tam znowu wirusowe, takie tymczasowa gorączka 2-3-dniowa, no i wszystko minie. No ale ogólnie pytanie do Was, powiedzcie mi, bo to jest moje pierwsze dziecko, czy to zawsze tak jest z dzieciakami, że one co chwilę chorują? Czy tylko my tak mamy takie nieszczęście i praktycznie Emilia co 2 miesiące, co miesiąc zawsze ma jakąś sytuację z gorączką, z kaszlem, z katarem? Ja wiem, że na Filipinach Wam się wydaje, że nikt nie choruje, no ale nie, no to jest tak samo kraj taki i moim zdaniem łatwiej nawet mieć katar albo kaszel, przez to, że jest tak szybka zmiana temperatury właśnie z pomieszczenia klimatyzowanego na zewnątrz, z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Więc dajcie mi znać, czy to normalne, że dzieci tak chorują? Bo ja już nie wiem, czasami mnie to przeraża. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Dziękuję Wam oczywiście za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. Dziękuję za Was czas poświęcony na oglądanie tego filmiku. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!